Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Zapraszam na drugą część materiału zbudowanej drogi ekspresowej S19 z Rzeszowa w kierunku Krosna. W pierwszym filmie przedstawiłem Wam budowany odcinek od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica. W ciągu tego fragmentu znajdują się m.in. dwa ponad 2-kilometrowe tunele. Dziś zajmiemy się odcinkiem od węzła Babica do wsi Jawornik długości 11,5 km. W ramach kontraktu zostanie wybudowana droga ekspresowa z 2 pasami ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym. Trasa zacznie się na węźle Babica na połączeniu S19 z drogą wojewódzką 988 oraz dotychczasową DK19. Następnie droga przez kolejne kilometry będzie poprowadzona w nasypie, wykopie albo po estakadach. Łącznie estakad na tym 11,5 km odcinku będzie 8 na bardzo wysokich podporach, w tym największa o długości około 1115 metrów i filarach o wysokości około 80 metrów. Łączna długość wszystkich estakad to około 2915 metrów. W ciągu trasy będzie również 5 wiaduktów oraz 4 przejścia dla zwierząt. Po drodze będzie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Strzyżów na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Kilka kilometrów dalej na południe, po stronie wschodniej, czyli tej w kierunku Rzeszowa, powstanie parking. Parking po drugiej stronie również powstanie, ale będzie on już realizowany w ramach kolejnego kontraktu, którego realizacją zajmie się Budnimex. Trasa tymczasowo do momentu oddania fragmentu z Babicy do Krosna będzie kończyła się tymczasowym łącznikiem, który w przyszłości zostanie zlikwidowany. Ten odcinek drogi ekspresowej S19 ma dość skomplikowane podłoże geologiczne. Teren ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny, które w przeważającej części są głębokimi jarami z płynącym w ich dnie ciekiem wodnym. Ukształtowanie terenu skutkuje również występowaniem 13 obszarów osuwiskowych. Wartość projektu wynosi około 1,5 miliarda złotych. Zapraszam na rozmowę o tej trasie. Jesteśmy na drodze S19. Dzisiaj moim gościem jest Sebastian Dobrzański, dyrektor kontraktu. Panie Sebastianie, proszę opowiedzieć nam o tym niesamowitym kontrakcie. Parę zdań. Tak jak na wstępie, znajdujemy się na odcinku Babica-Jawornik, budowa drogi S19. Realizację kontraktu prowadzi firma Intercore. Kontrakt został podpisany 14 lutego 2022 roku. Oczywiście w pierwszej fazie był to etap projektowy, uzyskanie decyzji z RIT, a w drugiej fazie po przekazaniu placu budowy etap realizacyjnym. W tej chwili jesteśmy w trakcie już realizacji robót. Krótka charakterystyka. Odcinek ma długość około 12,5 km. Z takich ciekawych rzeczy jest to odcinek bardzo zróżnicowany topograficznie, bo przechodzi przez wiele wąwozów, jarów, które musimy przekraczać estakadami. W związku z tym budujemy na tym odcinku 8 estakad. Tą najbardziej taką medialną i znaną estakadą jest estakada S26, która znajduje się w miejscowości Jawornik. Jest to estakada o długości prawie 1100 metrów i wysokości podpór około 80 metrów, więc jest to najwyższa estakada w tej chwili budowana w Polsce i również ta estakada posiada najdłuższe przęsła w tej chwili, bo to są przęsła, które mają długość niecałe 200 metrów i są to najdłuższe przęsła budowane, jeżeli chodzi o taki ustrój o przekroju skrzynki monolitycznej. Wspomniana estakada jest budowana metodą nawisową ze względu na te właśnie przewyższenia terenu i brak możliwości wybudowania takich tradycyjnych podpór. Jest to na pewno wyzwanie już na skalę Polski. W tej chwili wykonawca jest w trakcie betonowania ustrojów nośnych. Wykorzystujemy do tego aż 10 wózków. Jeżeli chodzi o ten obiekt, pozostałe estakady to są estakady nie mniej imponujące, które przechodzą nad tymi jarami, wąwozami. Długość wszystkich obiektów mostowych na tym odcinku to jest około 3 km, tych ustrojów nośnych, więc jest to na pewno taka charakterystyczna rzecz, ponieważ, tak jak powiedziałem, długość odcinka niecałe 12,5 km, z czego 3 km to jazda po ustrojach nośnych. Odcinek jest bardzo również trudny pod kątem budowy geologicznej. Znajdujemy się na tym słynnym Fliszu Karpackim, co powoduje, że przechodzimy przez strefę czynnych osuwisk. Takich osuwisk na kontrakcie mieliśmy zdiagnozowanych 13.
one są już pozabezpieczane. To był jakby pierwszy z etapów realizacji robót. Zabezpieczyliśmy te usuwiska 14 palisadami betonowymi. Była to technologia wierconych pali żelbetowych z oczepami betonowymi i kotwami gruntowymi. Ilość wykopów. To jest też taki nietypowy odcinek, ponieważ przez to, że przechodzimy przez tereny górzyste, musieliśmy się zmierzyć z potężnymi robotami ziemnymi. Wykopów tutaj na tym odcinku jest około 5 milionów metrów sześciennych. Cały grunt z tych wykopów zmieściłby się na 5 stadionach, takich olimpijskich stadionach, żeby je zasypać po samą górę. Także jest to naprawdę olbrzymia ilość, która też powodowała tą czasochłonność dla wykonawcy. Przy podpisaniu umowy kontrakt wart był 1 250 000 złotych. Mamy zaawansowanie na poziomie 77-8%, także już jesteśmy bliżej końca niż początku. Mam nadzieję, że uda nam się szczęśliwie skończyć ten kontrakt. Planowany termin zakończenia to jest 4. kwartał 2027 roku. Na całym odcinku będzie nawierzchnia bitumiczna z tego względu, że na trasie mamy bardzo dużą ilość estakad, jest poprzecinana, więc technologicznie układanie betonu prawie by było niemożliwe. Na odcinku Babica-Jawornik budujemy jednego mopa. Mop jest klasy trzeciej, czyli to jest ten największy mop, z jakich jest możliwy do zbudowania. Budujemy tylko jednego mopa, on będzie zlokalizowany na jezdni w kierunku Rzeszowa. Drugiego mopa będzie wykonywał wykonawca następnego odcinka, z tego co pamiętam to Guillermo Budimex. Ze względu na to, że te odcinki są w różnych okresach czasu budowane i oddawane do użytkowania, żeby można było nasz odcinek puścić do ruchu, to został przewidziany łącznik 900 metrów. To jest łącznik do DK19, który jest zwieńczony nowym rondem i poprzez ten łącznik będzie można puścić ruch na tym odcinku bez uzależnienia następnego odcinka, który jest tunelowy, 3 km, więc na pewno ta data będzie dosyć odległa, jeżeli chodzi o zakończenie tych robót. Kontynuujemy podróż po S19. Moim gościem jest Michał Stanoch, pracownik nadzoru. Panie Michale, proszę powiedzieć, gdzie teraz się znajdujemy? Jesteśmy mniej więcej w połowie odcinka, moimi plecami jest estakada 22.1, tuż za nią 22.2. Ona powstała z dwóch, te dwie estakady powstały z jednej, która była w koncepcji. Ona w tym momencie na pierwszym planie ma 33 metry wysokości. Wykonana została w technologii nasuwu podłużnego, jest to przekrój skrzynkowy. Jak widać, cały obieg jest już wykonany w całości, trwają prace związane z wykończeniem. Dalej widać wiadukt poprzeczny WD23, który jest zlokalizowany na węźle Strzyżów-Żarnowa. Jest to droga powiatowa komunikująca miasto Strzyżów z gminą Niebylec, a konkretnie drogą wojewódzką i drogą krajową. Proszę powiedzieć, skąd taka duża ilość wiaduktów i obiektów w ogóle mostowych? Mamy na naszej budowie 8 estakad w ciągu głównym oraz oczywiście wiadukty drogowe poprzeczne. Estakady są spowodowane ukształtowaniem terenu. Jak widać, jest to mocno pagórkowaty teren, gdzie wykonawca w miejscach szczytów tych pagórków musiał dokonać wysokie wykopy, a wszystkie doliny i jary musiały zostać pokonane poprzez estakady. Dlaczego estakady? Po pierwsze, mają funkcję one przejść dla zwierząt. Po drugie, ekonomicznie nieuzasadnione byłoby wykonywanie nasypów, mimo że wykonawca, firma Intercor z polskim kapitałem, co jest ważne, miała nadmiar wykopu, bo ogólna ilość wykopów wynosiła około 4 600 000, natomiast nasypu jest tylko 1 300 000. Mimo wszystko tak wysokie przewyższenia w tereny nie dawały możliwości wykonywania tam nasypu, a przede wszystkim dlatego, że decyzja środowiskowa wskazywała, że to muszą być przejścia dla zwierząt i taką funkcję przede wszystkim pełnią. Główny inspektor mostowy na przedmiotowym zadaniu. Znajdujemy się teraz na obiekcie ES26. Jak przedmówcy wspomnieli, ma on długości około kilometra, najwyższa podpora 66 metrów. Do tego dodamy ustrój nośny 12,5 metra, wychodzi nam ponad 80. Najwyższa różnica wysokości przeszło 90 metrów. Jesteśmy teraz na podporze numer 9, ostatniej. Dwa ostatnie przęsła, czyli od podpory 5 do 7, realizowane są za pomocą rusztowań stacjonarnych z uwagi na niską różnicę wysokości między terenem istniejącym a docelową rzędną drogi. Same fundamenty mają wysokość 4,5 metra. Suma betonu potrzebna do zabetonowania jednego fundamentu najwyższej podpory wynosiła 1500 metrów sześciennych betonu. Tu jest tak, że czasem stoimy, bo na dole wiatru nie czuć,
a u góry tak wieje, że oni nie mogą się w ogóle obrócić żurawiami i stoimy. Blokuje, tak? Cykl tygodniowy jednej sekcji nawisowej, około 4-metrowej. Tydzień czasu wykonawca zrobi. Z jednej podpory wychodzi nam 19 par wózków. Pierwsze 4 wykonywane są w cyklu dwutygodniowym. Czwartek, piątek beton. Przez weekend beton pielęgnujemy, on do siebie dochodzi. Uzyskuje jakąś minimalną wytrzymałość na ściskanie, tam powyżej 40 megapaskali. I dopiero wtedy mogą sprężyć pierwotnie ten kawałek ustroju i mogą wyjechać wózkami z szufladą, żeby wykonywać kolejny segment, zbroić. No i tu jest elementy wyposażenia niezbędne do wykonania robót metodą wózków nawisowych. Segmenty mają 4 metry długości. Jeden wózek jest w stanie utrzymać około 200 ton wyposażenia i betonu. Dlatego te segmenty są takiej szerokości. I jak przychodziły do nas wycieczki, mówiliśmy, że nie mogą iść wszyscy na jedną stronę, bo się przeważy. Tutaj widzimy, że wykonawca musi nasunąć jeszcze podłogę do środka, wykonać zbrojenie, poprawić deskowanie i betonować. W tydzień czasu taki segment jeden jest w stanie zrobić. Segment ma długość od 4 metrów do 5, bo czym bliżej środka rozpiętości, ustrój nośny zmniejsza swoją wysokość z 12,5 metra do 4,5. Dzięki temu jest możliwość wykonania szerszych i dłuższych segmentów. Segmentów w tym miejscu mamy 19. Ściany już wyjechały z elementów zabetonowanych. Przygotowuje wykonawca kolejny etap prac. Teraz jeszcze widać, że betonowana jest prawie na całą wysokość przygotowanego deskowania. Na potrzeby kontraktu powstały 2 wytwórnie betonu. Beton dostarcza nam firma Mężyk z Nowego Sącza. Dziennie przy największej intensywności dostarczano było około 1500 m3 betonu. No i tu jest wysoko już. Tu masz te 80 metrów. To jest 5., a 4. jest najwyższa. I jak widzimy, tu mamy zabetonowane 11 segmentów. I przedtem betonowaliśmy do całej praktycznie wysokości tych ścian przy samej podporze. A teraz już czym wysuwamy się dalej, tym podłoga idzie do góry i ten przekrój jest smuklejszy. Inspektorzy na każdą podporę musi się dostać po schodkach, nie? I 3 minuty na najwyższą. No, ale planowane jest zakończenie konstrukcji stroju nośnego po nitce prawej w połowie listopada i w połowie grudnia wózki nawisowe będą przerzucone na nitkę lewą. Jedyny plus taki, że będziemy wjeżdżać na ustrój i z tego ustroju będziemy betonować. Tak, i bo tutaj na przykład w lutym czy w styczniu miesiąc czasu nic się nie działo, bo nie mogli dojechać. Była zima, puściło to wszystko i jak puściło te roztopy, roztopy, bo to już z mrozem sobie poradzili, bo to wszystko było w namiotach i na grzewnice chodziły cały czas i ta temperatura 5 stopni była utrzymana. Teraz mają problem, bo za gorąco było kruszywo, cement przyjeżdża gorący, kruszywo nagrzane, temperatura gotowej mieszanki była za wysoka i nie można było jej budować. W tym momencie jesteśmy przy 5. podporze, która ma 80 metrów wysokości. Przed nami widać przęsło, które będzie miało 186 metrów długości. Mniej więcej w środku rozpiętości do terenu istniejącego będzie wysokość 93,5 metrów. To tak sobie stoi już z 1,5 miesiąca. Czekają tam ten wózek, aż przyjedzie i zrobił zwornik. Tutaj deskowanie dostarcza firma Doka. Na obiekcie z 24 jest Ulma, a jeszcze była Peri, wszystko to było. I ta Doka. Oni tutaj rok czasu robili pale. Robili tylko pale. Na każdej podporze była palownica, czasem 2. Ciekawostek tutaj, pompa stacjonarna do podawania betonu na górę. Rurociąg ułożony wzdłuż podpory i na pełną wysokość beton tłoczony jest do góry. I pompa 75 nie była w stanie podać betonu na samą górę. Ta estakada posiada pas zjazdowy. To jest celowy zabieg, a nie błąd wykonawczy. Po krawężniku widać. Jesteśmy między podporą numer 2 a 3, dokładnie w środku rozpiętości przęsła. Przed nami możemy zobaczyć zwornik przęsła, które łączy podporę
drugą, trzecią. Widok na zwornik, na ten ostatni element z całym tym systemem wózków. Także zostało 2 metry niespełna i będzie konstrukcja obiektu zakończona. W środku kanały kablowe i zbrojenie. Kanały kablowe niezbędne do wykonania sprężenia obiektu. I tu teraz to, co mówiłem przedtem, widać, jak wysokość skrzynki ustroju nośnego się zwiększa, znajdując się bliżej podpory. Jest 4 metry do około 10-11. Tak, droga gminna śmiało mogła być środkiem prowadzona, bo to co prawda 4,50 nie ma, ale nad każdą podporą znajdują się wyłazy, dzięki czemu użytkownik będzie mógł obiektem schodzić na podpory i dokonywać konserwacji czy przeglądów łożysk. Będzie tutaj drabina w koło wygrodzenia i będzie to w pełni bezpieczne. Jesteśmy wewnątrz obiektu 22.2. Tu już mamy obiekt wyposażony w instalację odwodnienia. Przygotowane są kable do obsługi obiektu, m.in. systemu monitoringu czy innych kontroli. Dodatkowo obiekt będzie wyposażony w oświetlenie wewnętrzne w celu poprawy komfortu osób obsługujących utrzymanie obiektu. Obiekt realizowany za pomocą nasuwania podłużnego. Długość obiektu w okolicach 300 metrów. Akurat na tej podporze zakres prac łożyska, akurat na tej estakadzie i na podporze pierwszej wynosi 35 cm w każdym kierunku, co można zobaczyć na znaczniku. I widać, że łożyska są dobrze ustawione, bo jest praktycznie na zero, czyli na środku teraz. Tam 5 cm się to pod wpływem tego i temperatury obiekt wyjechał w tamtą stronę, do środka. Bo jak ustawialiśmy, było na zero. Wszyscy zapominamy o tym, że taka budowa to nie tylko wykonawca, nie tylko zamawiający, ale też sztab inspektorów i osób administracyjnych. 1 200 000 000 to przecież kawał fabryki. Oprócz bieżących odbiorów przez inspektorów branżowych, wykonawca raz w miesiącu składa wystąpienie o płatności, bo 1 200 000 000 nie da się skredytować i te miesięczne płatności pozwalają wykonawcy na bieżące płatności za materiały i za ludzi. I do tego zawsze generalna przy takich kontraktach wynajmuje sobie inwestora zastępczego, konsultanta, inżyniera kontraktu. Różne nazewnictwa są w obiegu. Nadzór nad tą budową w ramach konsultanta sprawuje firma inżynierska Argus z Krakowa wraz z konsorcjantem firmą Invest Complex z Gliwic. Oprócz inspektorów nadzoru, którzy są oczywistymi uczestnikami takiego procesu, są jeszcze weryfikatorzy branży projektowej, są roszczeniowcy, rozliczeniowcy, jest cały administracyjny dział, bo na dzień dzisiejszy wykonawca wysłał już około 4000 pism, inżynier również około 4000, natomiast pism przyjętych przez inżyniera na dzień dzisiejszy to jest przeszło 7000, bo jeszcze tych pism dostajemy troszeczkę od zamawiającego. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Napiszcie, co sądzicie o budowanej drodze ekspresowej S19. Dziękuję wykonawcy prac Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie oraz nadzorowi za możliwość zobaczenia tej niesamowitej budowy. Pozdrawiam, Radek.